Serdecznie zapraszam do odcinka 46 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni, część 15. W poprzednim odcinku 45 opowiedziałem o początkach Wielkiej Loży w Londynie. W tym odcinku opowiem o stosunku masonerii do religii w XVIII wieku. Jednakże zarzucanie masonerii odrzucania doktryn chrześcijańskich w 1723 roku nie ma potwierdzenia w faktach. Gdyby masoneria zaczęła nagle reprezentować deistyczny charakter, to należałoby się spodziewać, że wystąpiłyby związki pomiędzy założycielami Wielkiej Loży i szkołą Deist Toland, Bolingbroke, Woolston, Hume i innych, którzy rozkwitali właśnie w tym okresie. Dla wyjaśnienia, deizm jest nurtem religijno-filozoficznym, którego cechą jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata, rozumianego jako mechanizm oraz źródło praw, według których ten mechanizm świata działa. Bóg deistów nie ingeruje w stworzony świat. Deizm wyrósł w epoce poreformacyjnej i odrzuca Kościół oraz Pismo Święte jako tekst natchniony. Niektórzy deiści, jak Hume, twierdzili, że chrześcijaństwo, zanim powstał kanon Nowego Testamentu i Kościół, było religią naturalną. Być może wystąpiłaby jakaś analogia pomiędzy organizacją zakonu a sodalicją opisaną w Panteistykonie Tolanda, opublikowanym w 1720 roku. Dla wyjaśnienia, panteizm jest poglądem filozoficzno-religijnym, utożsamiającym wszystko z Bogiem. Neguje istnienie Boga osobowego, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje, jakie istnieją. Panteizm często łączył się z ideami rozumnego rozwoju wszechświata, jedności, wieczności oraz żywości świata materialnego. Jednakże nie wystąpił żaden z tych przypadków w przypadku masonerii z początku XVIII wieku, czyli nie ma dowodów na ich związki z deistami czy panteistami w owym czasie. Warto więc zwrócić uwagę, że głównymi założycielami Wielkiej Loży byli duchowni, zaangażowani w głoszenie doktryn chrześcijańskich w swoich kościołach. Jakkolwiek by tego nie rozpatrywać, można uznać, że masoneria w czasie swojej reorganizacji w 1717 roku była deistyczna tylko w sensie, że zapraszała ludzi do wspólnych spotkań na wspólnej płaszczyźnie wiary w Boga. Potwierdzają to również wczesne angielskie rytuały zawierające elementy chrześcijańskie. Tak więc w dziełach Jachin i Boaz z 1762 roku, czy Hiram, czyli klucz wielkiego mistrza do drzwi zarówno starożytnej, jak i współczesnej masonerii z 1766 roku, wszędzie tam znajdujemy modlitwy zakończone imieniem Chrystusa. Jednakże fragmenty te zostały wymienione znacznie później, na formuły czysto deistyczne, już za czasów wielkiego mistrza masońskiego, księcia Sussex w 1813 roku. Jednakże, pomimo swojego wydawałoby się nieszkodliwego charakteru, masoneria, głównie z powodu swojej tajemniczości, zaczęła wywoływać alarm w świadomości opinii publicznej. Już w 1724 roku ukazało się dzieło zatytułowane Wielka tajemnica masonerii odkryta, które wywołało gniewny protest rzemiosła. Kiedy został wydany francuski edykt przeciwko zakonowi w Gentleman's Magazine, ukazał się list podpisany Jachin, w którym zadeklarowano, że wolnomularze, którzy ostatnio byli tłumieni nie tylko we Francji, ale i w Holandii, mogą stanowić niebezpieczną rasę ludzką. Żaden rząd nie powinien tolerować takich tajnych zgromadzeń, na których mogą być prowadzone spiski przeciwko państwu pod pozorem braterskiej miłości i dobrej społeczności.
Autor listu, najwyraźniej nieświadomy ewentualnych tradycji templariuszy, zauważa, że wartownik umieszczony u drzwi loży z wyciągniętym mieczem w dłoni nie jest jedynie oznaką ich przynależności do zakonu wojskowego, ale sugeruje, że tytuł wielkiego mistrza został wzięty na wzór rycerzy maltańskich. Jachin spekuluje również o spisku papieskim, w którym mają brać udział Turkowie, Rzymianie, niewierni i Jakobici. We Francji Abbé Pierrot napisał satyry na masonerię. Tajemnica masonów w 1742 roku, Zdradzony zakon masonów i tajemnica mopsów ujawniona w 1746 roku i Masoni zmiażdżeni w 1746 roku. Około roku 1761 pisarz angielski uważany za masona wywołał ogromne oburzenie poprzez publikację obrzędu stopni rzemieślniczych pod imieniem Jachin i Boaz. Trzeba zwrócić uwagę, że w dziełach masońskich, w których czyta się o prześladowaniach, jakich została poddana masoneria, agresja nie ograniczała się tylko do jednej strony konfliktu. Dodatkowo masoni w tym okresie byli podzieleni między sobą, tworząc przeciwstawne grupy mające takie same podejrzenia, jakie niemasoni wyrażali w odniesieniu do zakonu jako całości. Czy fala nienawiści, jaka wylała się na masonerię po roku 1723 oraz w efekcie usunięcie jej z życia publicznego Francji, były w pełni uzasadnione, czy może tajemniczość ich obrzędów wzbudzała tylko niepokój ówczesnego społeczeństwa? W latach następujących po zniesieniu masonerii we Francji nastąpił rozwój w historii nowoczesnego zakonu poprzez wprowadzenie dodatkowych stopni. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 46, w którym opowiedziałem o prześladowaniach masonerii w wieku XVIII. Serdecznie zapraszam do odcinka 47 pod tytułem Masoni, część 16.